Intensywnie, długo, dojazdówki męczące, wstawanie rano. Cały czas ciemnia. Zobacz, cześć. Kierowcę poganiam, ale to jest dobrze. No, nawigacyjnie wymagająco, no, uczymy się regularności, bo to jest dla klasyka główne zadanie. Fajnie, fajna konkurencja, fajne samochody podobne, więc to pomaga trochę się fajnie pobawić i pojeździć. Także jest dobrze. Welcome Dakar! Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowaniem. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Redfox. Everything is self-contained. We have to bring our own electricity, water, whatever. That means we have a big generator here, where we usually only need if we have to do some welding or the air compressor. Otherwise, here we have a small one, a silent one, just for light. So that's easy. Then we have a little bit of water supply here. We have 150 liters, and this gets refueled by the OSO. OSO is the organizer of the Dakar Rally. So we have a special sticker on the truck that we have a tank, and they will bring us fresh water every day or every 2 days. That's our air pressure. Inside, I show you afterwards, we have a lot of boxes, but some of the spare parts are too big. And therefore, we have this Euro pallet where we can store the heavy stuff and the bigger parts. Then here we have a rack for the customer luggage. So it was the plan that every customer brings only North Face bags or a kind of North Face bag, that we have similar amount of luggage. And on the roof we have plenty of spare tires for customers. We have for the race truck, for the service truck, we only have one, but that should be enough. How you solve the problem with the petrol during the rally? Is it accessible on the normal gas station and you don't bring your own, or you're carrying your own as well? Petrol is easy, diesel is very difficult. So we have here 1,000 liter of diesel. That means we can pump from here to the generator by hand. So the generator is the diesel? That's the big one is diesel, this one is petrol. And we try to fill up the small ones every once a while. Okay. Yeah, this was an original It was a rally car. Yeah, it was an original fast assistant truck in South America, Dakar, South America. So I think it's still capable to do some proper rally racing. It has the Riadh suspension still on it. Pretty solid engine, yeah. And in this area, we have the sleeping tents. That means customers, they have several possibilities to sleep. They can sleep in a camper, cost around 35,000 euro. Or they can sleep in a sleeping box, in a trailer. It's around 13,000 euro. And is the additional cost on top of those minimum 50 we mentioned? Yeah, that's additional cost, yeah. So if you would like to have a camper and have a proper sleep, that's an additional 35,000, because you need a driver, petrol, rental. You need at least 2 persons per car or per truck. That's 10,700 per person, and the car as well, and bring it to Barcelona. So it's 35 if you want to have a camper here, or a sleeping box is 13,000, or for free in the tent. I'm just curious, now we're on the tarmac. Yeah. And how looks the softness in those? You've got the... They have mattress. They have mattress? Yeah, that's...
and we always have this setup. So the generator, the noise in the back, and we try to have a quiet zone in the front of the truck. And as you can see, how the sound problem on thermal. Yeah. So this area, it's the Dakar camp for every year. So you will see a lot of holes. A lot of holes. Yeah, yeah. Jesteśmy teraz u ekipy, która leci Dakar Classic. I to czym się różni od normalnego Dakaru? Nie lecimy na czas w taki sposób, jak lecimy normalnie, tylko lecimy na tak zwaną regularność. I co to kurde znaczy, jak to wygląda od tej strony praktycznej? Siadam za kółko i normalnie wciskam gaz i chcę skrócić czas jazdy do zero, do minimum. A wy co robicie? My po prostu, jak jedzie normalny Dakar i ma kratki w roadbooku, on jedzie jak najszybciej, a my między tymi kratkami mamy zadaną prędkość. Na przykład między 5 km a 7 mamy jechać 90 na godzinę, między 7 a 10 mamy jechać 85, a między 10 a 12 mamy jechać 65, a jak jest przejazd na przykład jakiś trudny, nie wiem, przez rzekę po kamieniach, to musimy jechać 35. I cały czas musimy jechać idealnie w czasie. I organizator ma na trasie z, nie wiem, z 15-20 niewidocznych bramek, gdzie mierzy, czy jesteśmy na przykład dokładnie o tej godzinie, którą on założył. Jeżeli jesteśmy za wcześnie, to po prostu mamy minusowe punkty karne. Za każdą sekundę 1 punkt karny. Jeżeli za szybko, no to mamy punkty tak samo karne, tylko za szybką jazdę. I na przykład tak jak wczoraj na odcinku 100-kilometrowym złapaliśmy, jadąc bardzo dobrze, tylko 12 punktów. Ale niektórzy mają 50, 80 i tak dalej. Punktów karnych. Tak. Nie da się tego przejechać na Punkt zero. twarzy, punkt nie jest dobry. Tak. I kto ma więcej, wygrywa ten, który złapie jak najmniej punktów karnych. I to jest jakby jeden rodzaj odcinków. Drugi rodzaj odcinków to mamy jazdę na nawigację, czyli mamy normalnego roadbooka jak zwykły Dakar. Tam możemy jechać ile fabryka dała, ale czas nie jest ważny. Ale ważne jest to, żeby znaleźć wszystkie waypointy, które przygotował nam organizator i ich nie zgubić. Jeżeli zgubimy jakiś waypoint, no to mamy 20 punktów karnych, czyli to już jest dużo. Także tu się liczy nawigacja, dobrze nawigować między punktami, czasami jest do przejechania 5-10 km, 3 km, 100 metrów i tak dalej, nie? I rozumiem, że tą prędkość, którą podawałeś, to chodzi o średnia prędkość danego odcinka kilometrów. Tak. Czyli ewentualnie jak się przespałeś, możesz lecieć 100, a potem tak, czasami na przykład przykopaliśmy się gdzieś albo nie wiem, źle żeśmy skręcili, ale żeśmy się szybko zorientowali i widzimy, że już mamy 10 sekund straty, tak? I był taki moment, że nawet w jednym momencie mieliśmy 180 straty i jechałem przez jakieś 5-6 minut 125 na godzinę, wyprzedzając wszystkich, skacząc, jadąc mega niebezpiecznie, ale dogoniłem w cudzysłowie tego króliczka i już potem z tym króliczkiem sobie biegłem dalej. Tu możemy pokazać roadbook, jak to wygląda. Okej, i tu mamy H1, H2, H3. My jedziemy prędkością H2. To są, to są kategorie dostosowane też do wieku pojazdów i do zaawansowania technicznego. Są podzielone na różne roczniki samochody. W zależności od tego, jaki mamy rocznik samochodu, wpadamy w kategorię odpowiednią. Więc H1 jest to najwolniejsza kategoria dla samochodów starszych, tylnonapędowych, na przykład BMW tu jedzie, czy Porsche tylnonapędowe, gdzie oni na przykład też na wydmy nie wjeżdżają, na testy wydm. To jest mega niesprawiedliwe. No, a biorą udział w rywalizacji i klasyfikacji z wagi. Generalnej. To jest właśnie. To jest trochę słabe. No, Tak. no i tutaj mamy na każdej kratce H2 50, następnie 50, tu akurat się trafiło 50, tu mieliśmy wolniej. To jest roadbook z pierwszych odcinków, gdzie było dużo kamieni. Czy to jest ok, jak zrobię sobie zdjęcie jednej kratki, czy to będzie... Nie, nie będzie A żadnego. pokaż listę jeszcze ze średnimi. Sobie zrobimy zdjęcie tego. Potem usiądziemy i wytłumaczymy sobie tak naprawdę to, na czym polega ta różnica między klasikiem i jeszcze jakie są różnice, jak tutaj nazwijmy to niesprawiedliwości pomiędzy tymi H1, H2, H3, H4. Bo jeżeli rzeczywiście tylnonapędówkę, czyli ktoś, kto leci Porsche, a też tu chyba mamy polską ekipę z Porsche tutaj, nie? Tak, ale oni jadą w H1, tej najwolniejszej. Tej najwolniejszej, no właśnie. To jest jednak duża różnica w zrozumieniu, czym jest Dakar, czym jest Dakar Classic. I to mam nadzieję, że teraz to zrozumiemy, bo ja słyszałem o tej jedzie na regularność, ale jak sobie nie spojrzysz na roadbooka, nie zrozumiesz, o co w tym chodzi, to... Jest fajnie, zwłaszcza, że ten roadbook dostajemy rano wyjeżdżając z kampu. Ale i wy jedziecie na papierze klasycznie. Jedziemy jeszcze klasycznie, no bo klasycznie No bo to na trzeba papierze. powiedzieć, Dakar normalnie jedzie już na cyfrowym. Tak, cyfrowym systemie i tam masz chyba dwa tablety i masz odmierzanie, a tu macie też azymuty, czy już też są azymuty? No tutaj nie zobaczcie, wszędzie. na każdej kratce jest azymut, na który trzeba jechać.
110 stopni średnie, czyli droga może iść tak, prawda? Ale ten następny, jakbyś wyznaczył linię prostą, będzie 110, tak? I to też czasami jest trudno znaleźć tą właściwą drogę, trzeba na to patrzeć, tak? Także tutaj jest, słuchajcie, jeden dzień to jest kilkaset. Stare roadbooki kolekcjonujecie, czy byście mieli jeden, czy... Nie, kolekcjonujemy z każdego odcinka. Dobra. Ale wieczorem jak zjeżdżamy po odcinku, po południu, w zależności od godziny, dostajemy też taką listę średnich prędkości, które są rozpisane w roadbooku, ale ta tabela pokazuje na danym kilometrze z daną średnią prędkością i o jakim czasie trzeba być w danym punkcie pomiarowym. Oh my fucking god. Dlatego, żeby nie jechać ze stoperem, są tacy, co jadą ze stoperem, kartką, liczą sobie to. My mamy urządzenie, z którego korzystamy, marki Crisartech, francuskie urządzenie, które jest stosowane w klasycznych rajdach na regularność, jak Monte Carlo Classic czy różne inne imprezy, gdzie te dane są już dzięki pomocy Krzysztofa są wprowadzone i my z pendrive'a wgrywamy do tego urządzenia. I to urządzenie nam podpowiada, czy mamy jechać szybciej, czy mamy jechać wolniej. I ja jeszcze na urządzeniu sprawdzam, czy jesteśmy w danym punkcie na metrach w dobrym czasie, tak? I Oprócz klikam. nawigowania i nie zgubienia się, Tak, trzeba jeszcze kontrolować. to są czasy co tak. 20 sekund, minuta, Na to przykład. co chwilę to ogarniasz. Generalnie tak, jest to po to urządzenie, które trochę zmniejsza trud tej No pracy. rozumiem, tak. Ale dalej trzeba A kontrolować. są tacy, co urządzenie. jadą bez tego urządzenia, rozumiem? Też pewnie są. Są, próbują tacy, ale Tak. to są starzy wyjadacze. Zobaczcie, to którzy- jest stage 6, to jest 6 stage, czyli to był wczorajszy. Tak. I to dostajecie na każdy dzień taką Tak. zestawkę, a to jest dwustronnie zadrukowane, żeby było ciekawiej. Godzina 30 był jeden odcinek wczoraj, więc jedziesz, patrzysz na te kratki, na urządzenia. Okej. To urządzenie też Ci podpowiada diodami, czy jechać szybciej, czy jechać wolniej, więc kierowca widzi, bo mamy drugi monitor. No ale jest to zabawa z gazem, z hamowaniem, z nawigowaniem, z trafieniem w odpowiednią drogę, bo tu rozjeżdżone jest na maksa i wiesz, niby metry Ci się zgadzają, ale jest kawałek dalej. I już się spóźniłeś, bo odjechaliśmy za daleko. No też pilot czasem nie trafi w drogę, więc wczoraj No właśnie. mieliśmy... Wczoraj mieliśmy małą gonitwę, na co Mariusz był bardzo szczęśliwy, bo czuł się Nie. jak na prawdziwym Dakarze. Ja bym tam opłacał tego pilota, jak już wiesz, benefity, żeby się gubił częściej, nie? Bo jak możesz gaz wcisnąć. No tak, ale przyjechaliśmy tutaj Nie, no wiem, walczyć o zwycięstwo, czy tam o jakąś dobrą pozycję. I się bawić się... I się bawić w rajdowanie, także pojedziemy na rajdzie, będzie można klasykami jeździć szybko, jest już taki rajd w Maroku, teraz właśnie od tego sezonu mają wprowadzić Classic Marok, także Ale na Maroko Desert Challenge? dokładnie. MTC wprowadza kategorię Jedziecie na Classic. Bo my też na Maroko Desert Challenge wybieramy. Jeżeli załatwicie nam sponsora po tym filmie, to możemy pojechać i naprawdę nie Słuchajcie. będzie, wstydu nie będzie. To od razu mówimy. Nazwa teamu, żeby to było. Podróże 4x4 Rally Team. Potrzeba co? Stówkę, dwie? No, myślę, że 30 000 euro wystarczy. 30 Auto mamy 000 gotowe. euro, auto gotowe, team gotowy. I załoga dobra, bo wczoraj wskoczyliśmy do top 10 Wow. i w pierwszy dzień niestety dostaliśmy 150 punktów kary, jeżeli byliśmy tej kary, po prostu jest strefa ograniczenia 30 na godzinę i pojechaliśmy tam przez dosłownie 10 metrów 50 na godzinę i za to dostaliśmy 150 punktów karnych. Jeżeli byśmy tych punktów nie mieli, bylibyśmy czwarci w generacji na dzień dzisiejszy, także na 100 samochodów. To ktoś, kto chce przeżyć historie rajdowe, bo myślę, że dla sponsora ciekawą opcją byłoby to, że on na ten rajd przyjeżdża, obserwuje i chce może zobaczyć, Jak posmakować najbardziej. tego. Auto w pełni do oklejenia. Skarboneczki rozbijamy, świneczki i pomagamy chłopakom. Jasne, zapraszamy. Now this year it's very light wind. It's not an issue, but if you have a lot of wind, then it gets difficult to work on the car. So we can close the tents and the mechanics can work properly on the car. There's enough light, they're protected from wind, they're protected from sand. So that's the reason why we set up tents. For sure for the truck it's not possible, but for the cars, And it looks more cozy. yeah, that's true, that's true, that's true. Yeah. Okay. And for example, Who lives in this small one? Francesco, the one of in the G-Wagon. Okay. So he drives AMG G-Wagon and sleep in this tent. Then light also is very important to have proper light, especially on the car, but also here we try to light out as best as possible, that we don't lose small parts. Because yeah, you see there's a lot of stuff, and if it's too dark, then you lose everything. Here is easy to find, but in sand, Insane. yeah. Just 1 second and Then it's gone, yeah. So this is
workbench, kitchen, everything, meeting room. So this is multi-purpose setup. And each customer has dedicated space in here. The amount of boxes they can have, or they can buy additional ones. And this one will be removed when we are moving, or when we move to the other camp. So all the big stuff come in here, the tire is in here, and we also sleep in here. So the service crew, one is sleeping here, one is sleeping here, and that's my place. It's your place. Yes, yes. Close to your flip-flops? Yes, yes, correct. Then we have fridge. We also have a lot of food. We're bringing our own food. Not that the food is not nice here, but that we have fast food. Not fast food like. Yeah, but faster than waiting in the Yeah, line. yeah. Because or the mechanics, they work until 2 o'clock, and it's nice to can bring them just some pasta or whatever. So we have food, we have drinks, everything. Yeah. And here you've got a balcony. Yeah, that's the balcony, and this is a new setup for this year. So that's media, because they can't work outside, too noisy, too windy. Mam jeszcze do Was takie pytanie, czy trasa Dakar Classic bardzo różni się od trasy dakarowej? Generalnie są to dwie różne trasy, ale bardzo często się przecinamy. Mamy takie miejsca, gdzie Dakar jedzie tutaj, my jedziemy tutaj, ale to nie jest ta sama trasa. Ale myślę, że trudność drogi jest po prostu, można powiedzieć, ta sama, bo jedziemy z tego samego biwaku na ten sam, tylko chodzi o to, że nie jedziemy tą samą drogą, bo my jesteśmy troszkę wolniejsi i organizator by sobie z tym nie poradził, żeby to wszystko puścić około 500 pojazdów jedną trasą jednego dnia, żeby wszyscy za dnia zajechali. Dlatego są dwie różne trasy. Nie? No tutaj jest właśnie taka strefa 30, gdzie najczęściej z drugiej strony przyjeżdża zwykły Dakar. My się zatrzymujemy, dostajemy pieczątkę. Oni też się zatrzymują. okej. Oni też się I- zatrzymują. Robią wam checkpointa, żeby Tak. wymusić pewnego stopa. Dokładnie tak, dokładnie o bezpieczeństwo, bo tam jednak wszyscy pędzą. My też czasem pędzimy, ale no w skrzyżowaniach mogłoby to być naprawdę niebezpieczne. Zwłaszcza, że wiesz, siedzisz w Hansie i tej głowy nie obrócisz. Tak, tak, I nie tak, jesteś tak, w stanie nie. spojrzeć dokładnie, czy coś nadjeżdża. Tak wygląda Roadbook i to jest Roadbook na jeden dzień albo czasami na dwa. Na jeden dzień. Na jeden. Tak. Kiedy przy dłuższych odcinkach, Czasami jak na są- Breslau potrafią dwa wjechać albo będzie dużo grubsze. To jest taka książeczka świeżo wydrukowana i jakby zbindowana codziennie, każdy team dostaje. I leci strona po stronie, kilometrówkami, odliczając metrami, patrząc na zachowanie na każdym kolejnym kratce, jak się powinien zachować. Tutaj przy regularnym, jak już wiemy, jeszcze kontrolujesz czas ze swojej klasy. Czas i prędkość średnio danego odcinka. Tak. Panowie, szapobaj, dzięki za wyjaśnienie finalnie, bo mi się rozjaśniło, o co chodzi w Dakar Classic. Mam nadzieję, że... My jadąc tu też myśleliśmy, że to takie będzie trochę nudne, bo ja 6 lat się ścigam w cross country i lubię szybko jeździć. Trochę mi tego tu brakuje, ale są takie odcinki na regularność, gdzie ta średnia jest non stop 80, 90, 80, 90 To się leci. i się po prostu leci, driftuje się, jest fan te zjazdy, także na pewno jest to trudniejsze, powiem szczerze, niż w zwykłym Dakarze, bo tam ich zadanie jest tylko jechać jak najszybciej, tak? A tu musimy jechać szybko, w czasie, ja czasami patrzę na jedno urządzenie, na drugie, a czasami na drugie tylko. Nieźle. Gratuluję panowie. Naprawdę, 9. pozycja, a Dziękujemy. to połowa drogi, więc jeszcze skrócicie na pewno, że chyba... Taki jest cel. A czasowo macie opcję? Nie, jest jeszcze szansa skoczyć, Miejsce jest, myślę, że jest. do pierwszej piątki jak... Jest, szansa zawsze jest. Dobra, to... Ale musimy To nie zadbać zawsze tak. o naszą bestię, żeby nas dowiozła do końca, więc bierzemy się za sprawdzanie. Dobrze, i to właśnie poprawianie. Sven, poznaliśmy się na rajdzie w Tunezji, na rajdzie Phoenix. Tam Sven startował również samochodem, ale Sven ma firma, która takim ludziom, którzy chcą pojechać Dakar, a nie mają teamu, mogą pojechać Dakar. I Sven ma raz, 2, 3, 4, 5 samochodów pod swoją opieką. Jest ciężarówka i 4
What's the name of the class of those cars? Is that A the car? classic. A classic car? Yeah. And also one truck. classic. Yes, and one truck. So how many mechanics you've got? How looks your main service for the customers? So we have 4 mechanics and we have 2 media guys. So in total we are 6 in service. So the part of your products is the movie and photographs for your customers, yes? No. So that's just a side effect. So we do on YouTube, Time Out Racing, we do a daily broadcast from the Dakar, okay. but behind the scenes, not what you see on TV, more what's behind in the bivak and the live. That was the most interesting. Yes. Because the other things you can watch on the public. Yeah. So we are not channel. Rebel, we are different. Okay. And from which countries you've got customers? As we know already, the Polish guys. Then we have 2 from Switzerland, but he's actually from Italy, Italy. and 1 from Croatia, and 1 from Germany. So the truck is from the Germany. Yeah, so we are quite international. And how's they going? Who's the best one? Uri, he's running in top 10, and then I guess Mariusz. They just jumped to the top 10 as well yesterday. They're the They 9 go place. crazy, yeah. And Daniel with the Toyota, and these are behind, and the truck as well. But Nice. still running good, so no issues, that's the most important thing. And you've got 3 Toyota, 1 Mercedes, and the truck, what is it? Mercedes. Mercedes as well. Yes, yeah. Yeah, the Germans. And that's also very important, securing everything. So I mean that's easy accessible, but during when we moving, we can everything secure. Yeah. And that's my style. And the Ferrari style. The reason is you can change it. I love this one. I'm just curious what's inside. Can we see? Yeah, sure. Let's check it. What's in it? Chaos inside. Oh, it's small boxes. Small chaos. So we have some The electric innovation. Thermo-isolation. radios, Radios. never needed. To be honest, it's not the house. It's not the house. It's not so bad. Oh, that's our checklist. It's a checklist. Yeah, that's our daily checklist for the cars, where the mechanics then just mark if it's done. So we have this every day. Excellent. So as you can see, the chaos box is smaller than Steve. So in our truck, it should be one box. Big. But it's not the only it's one. full. Yeah, and then we have this is empty, leer, like empty, but it's not empty. It's just, and there is one without any marks, where you have the straps. The most important Yes, that's the reason why I don't write it. fix to Yeah. What's the most difficult part during the rally from your point of view as the organizer of that kind of the team? Space. Space. Yeah, space is very crucial because every team bring a lot of stuff and usually not packed in nice bags, so there are small bags and big bags. So space is the most difficult part, to load and unload the truck as well. Okay. So to set up the camp and to takes 2 hours, and also to pack the truck takes 2 hours. And how it looks about the camp? Now we are on the tarmac, yes? Yes. It's the grade. Because it's raining, not raining, you're not in the mud. But the most of camps looks like this one, or? No, this is the only one actually. There's only one on The tarmac. only one, and we love it because there is no less dust and it's easy to work. Otherwise, it's on sand. Yeah. Okay. It's on sand. But it's a solid ground, so no dunes or whatever. So it's a nice place. And one, I think, but most important question is that many people are curious about that. How looks the coast to set the car, the team cooperating with you, and be the participant of Dakar Classic, for example, like this one, Toyota or this Mercedes? What's the estimated cost in total? We don't have to share between you and entrance fees and others. What's the total cost to be here? So my recommendation is to have a budget of 50,000 euro above. Above. Yeah. From 50 to above. Yeah. Okay, it's not so bad as I think, as we mostly think. Yeah, but without cars, so you need a car. So you needed an extra car, of course. Yeah. So there's the entry fees, there is our fee for service for sure. Then some flights, Barcelona. You have everything. What you see here was shipped by a ferry from Barcelona.
So every team brings the stuff to Barcelona, then it ships to here, to Saudi, back to Barcelona, and then you have to collect it in Barcelona again. So there are some costs as well, tolls, fuel, flights, hotels. So that's all included in this 50,000. Maybe it's gonna sound a little weird, but it's accessible. 50,000 euros is not so bad amount to participate in Dakar. Usually the people think, oh, we have to spend millions and others, but That's the reason why Classic is growing since the beginning. So there's a limit of 100 participants. oh, there's the limit. Yeah. Okay, so how many participants is in this year? 100. 100. So That's there are limit. guys they didn't make it. Yeah, that's true. Yeah. So what's the rule? Who's first the win, or No, you have to apply. you have to apply? Yeah, and then you say, because they want to have nice cars. And so if you Okay. don't have a nice car or an interesting car, you don't get the entry fee. So maybe one more question about the cars. What the most important rule for the cars? It have to be the historical car that already participate in Dakar in the history? No, not really. Not So really. this year they changed the regulation. Cars are allowed until 2005. 2005. So Yeah. 20 years old cars is Yes. okay. Yeah. Older. If you have a car which did the Dakar as a real car, then you are you get a special sticker, so a Okay. history sticker. Yeah. So this car actually, it's not the car, the truck. This was an original Dakar car truck, Okay. and also our service truck. This was an original fast assistant truck for the Dakar. Wow. So this was in action in 2007. 2007. Yeah. So in 2 years more, and he can participate. Yeah. As a, Yeah, actually it would be yeah, I possible. see the regular suspension is not normal for No. service cars. No. No, it's heavy duty, yeah. Heavy duty. So today, because we have a little bit more time, we do some funny stuff. So we have remote control cars, Okay. and there will be a challenge: who's the fastest driver outside of the stages. For us, it's really important to have a good atmosphere in the camp, because you have less sleep, less food, less drink. Lot of stress. Yeah, a lot of stress. I think it's important to have a good time here at the Dakar, and we try to give our customers just a little bit more to have the best Dakar experience. The camp is quite big, so therefore it's nice to have some bikes. So we have this electric bike, which is foldable, really nice. But the best one is our Suron. It's also electric. This year it's new. Only electric bikes are allowed in the camp. Only electric bikes Yeah. are allowed. So no petrol bikes anymore, which is fine. Yeah. Yeah. So we have several channels. So we build a community. So each team has their own channel in this community, because there's a lot of communication. So we can separate the communication between the team. But do you use any? You got radios on? No, that's not necessary. No, it's not necessary. So it's everything by WhatsApp, and that when they at the finish line, they communicate via WhatsApp to the mechanic what happens to the car. So we in the camp, we already know what we have to prepare. Is it an issue or no issues? That's very important to have this information in advance, because usually when they at the finish line, they have another 1 hour or 2 hour drive back to the camp. So there's plenty of time for us to prepare the setup, spare parts or whatever. And final question about how people can contact with you with their questions or ordering for the next year. So timeoutracing.com is our website. Just drop me a message and I will reply, and we are happy to help. Okay, I hope that the next year and each year the more and more Polish teams will be here, because I Would think be this nice. year there's about 30 few Polish. Yeah, it's a big a lot. amount. Yeah. We are calling that is the Polish Dakar. So, So thank you for visiting us. so have a fun.